Cześć, z tej strony Ola. Dzisiaj zrobimy sobie taki obiecany przegląd wszystkich rossad. Ja część już mojego towarzystwa, które wysiewałam w domu, zaczęłam hartować, dlatego że warunki do tego sprzyjały, bo pogoda była naprawdę iście letnia. Natomiast przed domem, czyli tam, gdzie te wszystkie moje rossady się hartowały, jest masa zapylaczy, która przyleciała do moich tulipanów, do wszystkich bratków, więc żeby im nie przeszkadzać, przeniosłam całe towarzystwo tutaj. Może dzięki temu będziemy mieć ciszej i będziemy mieć może lepsze warunki świetlne. Pokażę Wam też rossady, które wysiewałam już w szklarni oraz butelki, czyli te nasze zimowe wysiewy winter sowing. Powiem Wam, co dalej z nimi zrobić. Przejdziemy sobie również na rabaty. Pokażę Wam samosiew niektórych roślin i zwrócę uwagę, które rośliny warto zostawić z ich przekwitniętymi kwiatostanami, żeby mieć potem w ogrodzie darmowe rośliny. Zapraszam. No i może zacznę od tego, że oprócz pomidorów i tych begonii, które tutaj sobie podkiełkowuję w domu, wszystko już było na dworze. Czyli te wszystkie rossady, które wysiewałam wcześniej, jak i te, które sobie dosiewałam niedawno. Zaraz Wam opowiem, co tu wszędzie się w tych doniczkach znajduje. Natomiast przyniosłam już swoje floksy. Słuchajcie, to są floksy Dramonda i wreszcie mamy mały sukces, bo to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle te floksy mi wzeszły. Nasiona dostałam od koleżanki, więc to były nasiona ze zbioru jej własnych floksów i może dlatego one miały lepszą zdolność kiełkowania. Ja w zeszłym roku próbowałam je wysiewać, to były nasiona takie kupowane i niestety mi nie wzeszły. Razem z floksami, na którymś właśnie z moich marcowych filmów wysiewałam didiskusy i tak się prezentują. One zdecydowanie bardziej się wyciągnęły do słońca, natomiast powiem Wam, że one testowały mocno moją cierpliwość. W zeszłym roku opowiadałam Wam, że ja wysiałam didiskusy, natomiast nie wzeszły mi nie wschodziły mi bardzo długo, a ten ich wschód nie był taki zadowalający. W tym roku jest zdecydowanie lepiej. Ja również starałam się powysiewać po jednym nasionku i zobaczcie, jakie tutaj mijaki porobiłam. Są po 3 nasionka w jednej komórce. A tutaj są zatrwiany, kocanka i dmuszek, który wysiewałam tak dla próby trochę wcześniej i on bardzo szybko wschodzi. Ja go pewnie nie będę pikowała tak pojedynczo takimi źdźbłami, bo byłoby to za dużo roboty, nie ukrywajmy. Pewnie popikuję go tak jak stipę, czyli po prostu takimi kępkami. Natomiast jeśli chodzi o zatrwiany i kocankę, myślę, że też już jest to najwyższy czas, żeby je zacząć pikować. Ten zatrwian był wysiewany parę dni wcześniej. Tutaj jest ta kocanka z tego samego dnia, czyli 14 marca, a tutaj mamy niby znacznik 14 marca, ale ja jej wysiewałam troszeczkę później, dlatego że kupiłam w ogóle inny kolor. Ten zatrwian jest biały, także ten znacznik Ola to już sobie możesz zabrać. Tutaj już opowiadałam Wam, że mam właśnie begonie. Dostałam takie ładne bulwy begonii takiej zwisającej, o takich podłużnych, pięknych, jasnych kwiatach. Więc bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię begonie, dlatego że tutaj wejście do domu jest w takim miejscu półcienistym, więc te begonie sobie idealnie radzą w takich warunkach, bardzo długo kwitną. Więc one jeszcze sobie troszeczkę w domu tutaj pobędą, ale już patrzcie, jak ładnie wypuszczają, widać na nich życie, także już niedługo powinnam zobaczyć pierwsze listki. Z kolei tutaj dosiałam sobie więcej tych dmuszków i tak jak mówiłam, one wychodzą bardzo szybko. Zobaczcie, to jest dosłownie kilka dni. Ja tutaj niestety nie zapisałam sobie daty wysiewu, ale ja już je tutaj wysiewałam w domu i dosłownie wystarczy 3-4 dni i już się dmuszek pokazuje. Wysiałam sobie również szałwię, to jest szałwia lekarska. Już tak z myślą właśnie do tego mojego nowego warzywnika. To jest szałwia bylinowa, więc powinna mi ładnie odbijać. Na razie wzeszła mi tylko jedna. Natomiast tutaj zobaczcie, wysiałam sobie jeszcze w takich warunkach domowych kolejną turę jeżówki bladej. Ja Wam opowiadałam w którymś z filmów z wysiewami, że ja nie umiem sobie jakoś znaleźć tego złotego środka, zarówno w wysiewach i ilości nasion, które wysiewam na rozsady, jak i z podlewaniem. Teraz też usłyszałam jedną rozsadę w szklarni. Obiecałam Wam pokazywać wszystkie porażki i wszystkie sukcesy, więc słowa dotrzymam i zaraz Wam wszystko pokażę. Natomiast jeżówkę bladą wysiałam za rzadko w tych moich butelkach. W zeszłym roku wysiałam tak gęsto tych nasion, że te moje sadzonki były dosłownie ukiszone, ściśnięte, biedne w tych wszystkich rozsadach. I one wtedy mają
no, mniejsze pole do popisu, no bo jedna sadzonka, jedna siewka zacienia drugą i zabierają sobie niepotrzebnie składniki, a przecież i tak tych siewek, tych malutkich rozsad nie wykorzystam wszystkich. Dlatego tam dałam tym razem nasion mniej i zeszło mi tylko 4, więc tutaj sobie dosiałam jeszcze tej jeżówki. A tak się prezentują moje pomidorki. Ja je wysiewałam w połowie marca. No i niedawno je właśnie przepikowałam, one od razu zmężniały, wystawiłam je już na takie pierwsze powiewy wiatru, żeby tą łodyżkę troszeczkę wzmocnić i pogrubić, chociaż przyznam Wam się szczerze, że przez te 2 dni, kiedy te temperatury były letnie, bo u nas sięgały do 30 stopni Celsjusza, no to jednak stwierdziłam, że to dla nich trochę za wcześnie, bo dosłownie parę dzień czy 2 przed tymi upałami ja zaczęłam te moje pomidory hartować, także stwierdziłam, że dam im chwilę tego wytchnienia. No i tak naprawdę one jeszcze noce spędzają w domu, chociaż już śmiało mogłyby zostawać w szklarni, jednak tam muszę zrobić porządek z turkuciami. Przenosimy się tutaj szybko do szklarni. Chciałam Wam pokazać moje rozsady, które wysiewałam tutaj i które tutaj cały czas były, czyli ja ich w ogóle nie przynosiłam, nie zanosiłam do domu. One tutaj sobie te nasiona wschodziły i tutaj te siewki wzrastały. Natomiast powiem Wam, że te ostatnie dni, te ostatnie temperatury, które tutaj były, no to w szklarni mieliśmy naprawdę gorąco, prawie 50 stopni tutaj było na słońcu, więc te rozsady dzięki temu, że są idealnie zahartowane, stały już dzień i noc tutaj poza szklarnią na spokojnie. I to, co chciałam Wam powiedzieć, taki przyświecał mi cel w ogóle w założeniu tego kanału, że nie pokazywać samych moich sukcesów, ale również porażki, bo takie jest prawdziwe ogrodnictwo i to Wam właśnie chciałam pokazać. Na przykład moje penstemony. Zasuszyłam je. Słuchajcie, zasuszyłam je na wiór. Zostały mi tutaj 2 siewki, chociaż nie wiem, czy coś z nich będzie, przyznaję Wam od razu. Natomiast jedna pani napisała mi, że penstemony faktycznie się pięknie wysiewają na rabatach, za co bardzo jej za tą wiadomość dziękuję, bo dzięki temu nie wyplewiłam tam nic, po prostu wiedziałam, że koło nich mogły się pojawić siewki i się na szczęście pojawiły, więc nie wszystko stracone. Może tutaj wysuszyłam moje penstemony, ale na rabacie wzeszły pięknie, natomiast penstemony tutaj w szklarni, powiem Wam, że w takich właśnie wysiewałam je w doniczkach P9, one przepięknie mi wzeszły, naprawdę. Tylko no niestety, tak jak Wam mówiłam, ja nie umiem znaleźć tego złotego środka. Albo przesuszę, albo przeleję. Do towarzystwa tutaj do szklarni wleciały mi pszczoły, więc mam nadzieję, że mnie nie pożądlą i że nie będzie bardzo tutaj ich bzyczenie zagłuszało wszystkiego. Natomiast zobaczcie, tutaj mam właśnie te orliki, o których Wam mówiłam. To są orliki odmiany Nora Barlow, wysiewane 21 lutego i one dopiero sobie wschodzą. Ja długo tą moją doniczkę trzymałam gdzieś tak na skraju moich tacek. Tutaj oczywiście ten stół nie jest tak idealnie równy, więc nie ma tutaj takiego utrzymanego poziomu i ta doniczka otrzymywała za mało wody. W momencie, kiedy ją bardzo mocno podlałam, co widać jak bardzo mocno, bo aż pojawiły się glony, no to te nasiona od razu wzeszły. Także cieszę się, bo to jest piękna odmiana o takich pełnych kwiatkach, takich trochę kaktusowych. Tutaj jest właśnie marchew ozdobna, widać takie 2 malutkie, cienkie koperki i tutaj już na jednej wschodzi taki liść właściwy, więc jeżeli macie gdzieś marchewki ozdobne, na przykład odmiany bardzo popularna teraz Purple Kisses, no to tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają takie sieweczki. No i orlaja. Orlaja tutaj już jest taka dosyć większa. Ja Wam mówiłam, że chciałam ją troszeczkę podkiełkować, zaniosłam ją na 3 albo 4 dni do domu, żeby ją przyspieszyć. Natomiast później zrobiło się tak ciepło, że tak naprawdę wyniosłam ją tutaj do szklarni i ona momentalnie podrosła, więc tak wyglądają te orlaje. Natomiast widzę, że na rabatach niektóre nasiona dopiero wschodzą. Te zeszłoroczne, które po prostu są z samosiewu, czyli po przekwitnięciu kwiatów, jak ta orlaja została na rabacie, zawiązała nasiona, ja po prostu podczas zbierania tych nasion część rozsypałam i te jesienne orlaje pięknie mi tam przezimowały. Ja Wam również pokazywałam to w jednym z filmów, ale zaraz sobie przejdziemy na rabaty. Orlaja wschodzi tak podobnie jak pomidor, czyli pokazuje się taka jasna pętelka, wyskakują takie 2 ździebełka trawy.
Dlatego ja naprawdę na początku, jak byłam taką młodą niedoświadczoną ogrodniczką, no to wyplawiłam ją po prostu, no, dlatego teraz tak zwracam na to uwagę. I później jak już te 2 listeczki, 2 koperki takie powiedzmy sobie urosną, no to tutaj widać już ten liść właściwy, który jest bardzo charakterystyczny dla orlai, bo on przypomina troszeczkę taką dziką pietruszkę. Oczywiście Wasze orlaje mogą być na różnym stopniu tak jakby tego wzrastania, mogą wyglądać zupełnie inaczej, ale nie martwcie się tym. Tak jak mówię, ja wyniosłam je na 3 dni do domu, żeby Wam przyspieszyć i Wam pokazać, natomiast tutaj w szklarni było bardzo gorąco. Jeżeli wysiewaliście je prosto na rabaty, to one naprawdę mogą dopiero wschodzić, to się nie ma czym przejmować. One i tak pięknie zakwitną w tym roku, zawiążą nasiona i będziecie mieć co wysiewać w przyszłym roku lub po prostu liczyć na samosiew. Zobaczcie, to są te 2 moje biedne penstemony. Widać już ten ich taki lekki bordowy kolor. Pewnie to widzicie tak od środka. Te penstemony, które wysiewałam, właśnie były z liśćmi o takim kolorze. Ich kwiaty były takie białe z lekkim takim różowym rumieńcem od środka. Tutaj pięknie wzeszły mi aminki. Aminki również dostałam, w sensie te nasiona dostałam od znajomej, więc ta siła kiełkowania jest naprawdę wspaniała. I tutaj wysiałam sobie już wiosną naparstnicę. I dlaczego ja wysiewam naparstnicę, wieczorniki i inne dwuletnie wiosną? No dlatego, że u mnie w ogrodzie nie ma nawadniania. Mój ogród jest suchy, my podlewamy bardzo rzadko. I ja po prostu nauczyłam się jakby naśladować to, co się dzieje u mnie na rabatach i to, co się dzieje u mnie w ogrodzie. Zauważyłam, że latem, nawet jeżeli wzejdą mi naparstnice i wieczorniki z nasion, to one mi się po prostu zasuszają. Ich po prostu później nie ma. Dopiero takie naparstnice, które widzę teraz na rabatach, one sobie przez cały rok ten wzrastają i dopiero w przyszłym roku mi kwitną, czyli one no, zachowują się troszeczkę inaczej i ja dlatego zaczęłam działać troszeczkę inaczej. Oczywiście, jeżeli lubicie wysiewać w tym terminie dla dwuletnich i dla bylin, taki, który jest powiedzmy książkowy, czyli to jest czerwiec, lipiec, to nie zmieniajcie tego. Ja tylko po prostu chciałam Wam pokazać, że taki jest mój sposób i taki jest sposób mojego ogrodu. Dlatego zachęcam do obserwowania Waszych ogrodów, co się dzieje na Waszych rabatach. Czasami warto sobie niektóre rzeczy przeanalizować, no bo później takie naparstnice, które ja sobie właśnie tak wysiewam wiosną, one mają więcej wilgoci w glebie, jeżeli ja je przesadzę na rabaty. Nawet jeżeli przesadzę je, takie siewki, jeżeli jest gorąco, no to one są już na tyle duże, że one lepiej znoszą te upały. Zdecydowanie lepiej niż takie naprawdę malutkie, świeżo co wysiane na rabatach. Tutaj sobie wschodzi kolejny orlik. Jak poznać siewki orlików? No bo tak naprawdę te pierwsze liście nie wszystkie są do siebie podobne, wszystkich roślin. Te orliki są lekko sinawe. Jak się przyjrzycie, to one nie są takie czysto zielone. Tutaj macie na przykład w porównanie z aminkiem i one mają takie delikatne paseczki. Pewnie to widzicie. I tak można właśnie poznać orliki na rabacie. Ten ich trzeci liść, który wyjdzie, czyli to będzie taki liść właściwy, on już jest taki bardzo typowy dla orlików. Te letnie jednoroczne ostróżeczki naprawdę wschodzą w takim chłodzie, takie zostawione w szklarni dosyć długo, więc dlatego pisałyście, że czy to coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, to po prostu trzeba mieć do nich cierpliwość. Ja tutaj wysiałam bardzo mało nasion, już nie pamiętam ile, ale dosłownie parę i myślę, że chyba wszystkie wzeszły. I zobaczcie, one są również na różnym etapie tego swojego rozwoju, ale tak naprawdę ja myślę, że jakbym zaczęła je pikować, to te najdrobniejsze również bym przepikowała, także tak wyglądają te ostróżeczki letnie. I zdecydowanie, jeżeli macie gdzieś w ogrodzie posadzoną brunerę, to nie obcinajcie od razu jej przekwitniętych kwiatostanów. Pozwólcie chociaż w połowie kępy zawiązać te nasiona, niech ona się naturalnie wysieje. Zobaczcie, ja sobie tutaj poprzenosiłam wszystkie moje takie sieweczki, które znalazłam przy porządkach na rabacie. I one naprawdę bardzo, bardzo ładnie potem wzrastają na rabatach. Zobaczcie, tutaj na przykład jest taka siewka, którą ja zabrałam w zeszłym roku i widać, że ona już jest naprawdę praktycznie 3-krotnie większa od tych. Ja sobie już posadziłam niektóre właśnie takie brunery z siewu u mnie na rabacie i jeżeli podsypałam je obornikiem, to one momentalnie urosły. Także lepiej być cierpliwym, poczekać, nie ścinać od razu tych wszystkich przekwitniętych kwiatostanów brunery. Pozwólcie jej się wysiać, natura za Was zrobi resztę, a Wy sobie w przyszłym roku pozbieracie kolejne darmowe sadzonki. No i przyszła pora na nasze wysiewy zimowe, na nasze wysiewy w butelkach. Zaraz sprawdzimy, co tutaj słychać.
Tak naprawdę to część z Was już mogła zacząć wysadzać Wasze tutaj te siewki, Wasze rozsady z tych butelek, dlatego że na przykład taki łubin, on bardzo szybko wschodzi, on dosyć szybko przyrasta i pewnie zaczął się już tutaj dusić z powodu braku miejsca. Natomiast ja tutaj posiałam takie rośliny, które tak naprawdę tylko wielosił bardzo szybko tak podskoczył, ale zaraz zajrzymy do każdej z tych butelek. No i zobaczcie, to są wspomniane wcześniej przeze mnie jeżówki blade. Ja tutaj naprawdę wysiałam mało nasion i wzeszło mi tylko 4. I nie wiem, może kiedyś nauczę się tego balansu, tego złotego środka. Jednak teraz uważam, że zdecydowanie lepiej jest wysiać więcej nasion, bo przecież od przybytku głowa nie boli. Te jeżówki dosłownie niedawno zaczęły wychodzić, dopiero jak tutaj się pojawiły takie pierwsze ciepłe dni. Ja tak sobie próbuję przypominać, że w zeszłym roku, jak wysiewałam te moje jeżówki białe, to sytuacja była podobna. Ja trzymałam te moje doniczki tutaj cały czas na dworze i te jeżówki dosyć późno mi wzeszły. Jednak jak pokazywałam tak dla kontrastu te jeżówki, które wysiewałam sobie tak na zapas w domu, no to one zdecydowanie szybciej wyrosły. No ale ja jak mogę unikam hartowania, więc staram się wszystkie byliny właśnie wysiewać w taki tymi zimowymi wysiewami właśnie w takich miesiącach zimowych. W kolejnej butelce jest Rudbeckia Sahara i tak naprawdę to ona zaczęła wschodzić już w lutym, ale widzę, że teraz pojawiło się jeszcze więcej siewek, więc ta ciepła temperatura na szczęście jej sprzyja. I ja ją jeszcze sobie w tej butelce tutaj potrzymam. Jeżeli już temperatury naprawdę będą bardzo wysokie, no to ja po prostu sobie otworzę tutaj tą szklarnię, zacznę wietrzyć te rozsady, żeby one mi po prostu nie zaparowały, no bo pamiętajcie, że te zimowe wysiewy w butelkach polegają na tym, żeby te butelki jednak je osłaniały, a w przypadku takich temperatur letnich, takie jak mieliśmy przez te ostatnie kilka dni teraz w kwietniu, no to musimy pamiętać, żeby albo nawadniać częściej te nasze rozsady, albo po prostu otwierać te drugie połówki, te górne części butelki i zacząć wietrzyć rozsady. Tutaj mamy 2 rutewki. Obie rutewki, te nasiona rutewek zbierałam z własnych roślin. Wzeszła mi jedynie rutewka fioletowa, biała ani drgnie. Nie wiem, czy coś z niej jeszcze będzie. Widzę, że w ogóle ta biała dopiero co z ziemi wychodzi, jeżeli chodzi w ogóle o tą roślinę mateczną, o tą dorosłą bylinę. Natomiast cieszę się, żeby tutaj bardzo dużo mi tych siewek fioletowej wzeszło. Rutewka jest teraz taką byliną dosyć modną. Ona kosztuje, tak ja myślę, 15-20 zł, więc no zobaczcie, ile tutaj bym miała tych moich siewek, jeżeli one wszystkie mi potem przetrwają. Myślę, że one wspaniale wypełnią moją różankę, bo ja właśnie marzę o takim efekcie. Tutaj takich pięknych róż różowych i takich sinych i właśnie pomiędzy nimi takie wielkie chmury fioletowej rutewki. No i zobaczcie, to jest coś, z czego cieszę się najbardziej, bo są to siewki wielosiłów. I tutaj kolejna ciekawostka, wielosił, ten gęściejszy, mocniejszy, lepiej wszedł mi z nasion z rośliny pobieranej z ogrodu, niż ten, którego nasiona kupiłam. I tutaj tak naprawdę mogą być 2 tego przyczyny. Mogły być to po prostu stare nasiona, gdzieś przeleżałe, albo po prostu ja je gdzieś nieprawidłowo przechowywałam. No ale podejrzewam, że raczej to pierwsze, dlatego że zarówno jedne nasiona w pakieciku, jak i te zbierane przeze mnie i suszone znajdowały się w tym samym pudełeczku, w tej samej szafce. Więc jednak ja zdecydowanie bardziej Wam polecam zbieranie własnych nasion, jeżeli macie taką oczywiście możliwość, wymianę z sąsiadkami, mamami, koleżankami, bo takie nasiona zbierane z takich roślin, one naprawdę mają zdecydowanie lepszą moc kiełkowania. No i zajrzyjmy sobie do ostatniej butelki. A tutaj zaglądałam, przyznaję się Wam szczerze, bo chciałam Wam pokazać moją porażkę. Naprawdę, dlatego że jeszcze wczoraj tutaj zaglądałam i ten groszek wiosenny ani drgnął. Naprawdę nie pojawiła się żadna siewka i bardzo się cieszę, że zobaczyłam tutaj te malutkie listeczki. Ja już myślałam, że te wszystkie moje nasiona groszków wiosennych po prostu zgniły, bo nawet widzicie tutaj po tej ziemi, że wody jest sporo. Ja na początku tą butelkę trzymałam ze skrajnej części, tutaj od szklarni. I tak Wam sama opowiadałam, żeby nie stawiać nigdzie butelek pod rynnami, pod spadkami od dachu, że sama postawiłam sobie pod szklarnią i cała woda tutaj wlatywała do tej butelki i ja naprawdę dawałam sobie rękę uciąć, że te moje groszki, te ich nasiona przegniły. Naprawdę.
jednak widzę, że coś się tutaj dzieje. Bardzo się cieszę, bo te groszki są wspaniałe. No i co dalej z tymi naszymi wysiewami, z tymi naszymi zimowymi wysiewami z butelek? Tak naprawdę to część z Was już pewnie zaczęła je wysadzać. I bardzo dobrze, bo są rośliny, które bardzo szybko kiełkują, bardzo szybko nabierają tej masy i na przykład jak takie łubiny, one już dawno powinny się znaleźć na Waszych rabatach. Jednak ogólnie taka główna zasada właśnie tego winter sowing jest taka, żeby uzyskać maksymalne efekty minimalnym kosztem Waszej pracy. Więc tutaj te wysiewy nasze z butelek jak najbardziej możemy sobie już otwierać, zacząć wietrzyć i możemy sobie takie sadzonki wyciągnąć, albo kroić nożem, albo rozrywać je i sadzić takimi kępkami po ogrodzie. Ja w zeszłym roku tak robiłam z makami, z przetacznikami, z łocieniami i te rośliny poradziły sobie lepiej, po prostu efekt był szybszy, dlatego że sadząc kilka takich sadzonek, one po prostu szybciej nabierały masy. One teraz już wyglądają tak, jakby to były rośliny kilkuletnie, więc wyglądają na rabacie fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy działają tak jak ja, bo ja wysiewałam sobie rośliny, byliny właśnie tą metodą butelkową na zapas. Czyli na przykład wiedziałam, że za rok lub za 2 będą mi potrzebne ostróżki. Nie miałam na nie miejsca akurat w tym roku wysiewu, więc takie ostróżki po prostu sobie przepikowałam do większych doniczek. I Wy tak też możecie robić, na spokojnie. Działajcie tak, jak Wam to pasuje. Tutaj nie ma się czym stresować. Działajcie tak, jak Wam pozwala na to czas i miejsce w ogrodzie. Ja po prostu takie doniczki trzymałam sobie później na takim regale w bardziej zacienionym miejscu. Nawoziłam te moje ostróżki i jesienią posadziłam je na miejsca docelowe, bo już wtedy miałam na to miejsce. Także to, co zrobicie z tymi butelkami, to już zależy tylko od Was. Jeżeli macie jeszcze takie rośliny małe, tak jak ja na przykład tutaj tą rudbekię Sahary, ja jej jeszcze nie będę wysadzała na miejsce docelowe, bo jak widzieliście, jeszcze dużo tych nasion mi wschodzi i jeżeli będą takie wysokie temperatury, jakie były teraz, to ja bym proponowała przestawić te butelki w nieco zacienione miejsce i częściej zaglądać do nich, jeżeli chodzi po prostu o nawodnienie. No bo tutaj niestety wszystko będzie nam szybciej odparowywało z takich butelek, woda również nam ucieka. No jednak szkoda by było stracić tych rozsad, bo część z tych bylin potrzebowała jednak tej stratyfikacji, więc no po prostu szkoda stracić fajne sadzonki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało możecie mi pisać w komentarzu. Ja teraz szybko uciekam porobić takie, powiedzmy, drobne prace porządkowe na ogrodzie, dlatego że obiecałam Wam spacer po ogrodzie i słowa dotrzymam. W ogóle miałam w tym tygodniu nagrać zdecydowanie więcej materiału, ale mam wrażenie, że wiosna w tym roku pędzi sprintem i ja nie nadążam się zachwycać na tym wszystkim. Próbuję nadgonić z tymi wszystkimi rzeczami, a tak jak Wam wspominałam i mówiłam, ja nie chcę się dodatkowo napędzać i działać pod tą presją, więc powiedzmy, że działam sobie w taki bardziej kontrolowany sposób, wysadzam to, co jest najważniejsze. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym zrobiła totalne metamorfozy niektórych rabat. Oczywiście, tak jak i dzisiaj, pokażę Wam w kolejnym filmie moje, powiedzmy, porażki. Pokażę Wam rabaty, których jeszcze nie skończyłam, co mi się nie udało, tak żebyście mieli obraz prawdziwego ogrodnictwa. Tymczasem żegnam się z Wami. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za każdy komentarz i za wsparcie, jakie tutaj otrzymuję. Dziękuję, że piszecie do mnie na Instagramie. Ja bardzo lubię mieć z Wami ten kontakt. Widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Pa, pa!